Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Tym razem dawno niewidziany na kanale produkt firmy TP-Link. TP-Link to marka, którą bardzo cenię, lubię i osobiście polecam, ponieważ za relatywnie nieduże kwoty oferuje naprawdę przyzwoity, bardzo praktyczny sprzęt. A więc nie przedłużając, dzisiaj zajmiemy się mobilnym routerem firmy TP-Link, konkretnie wspierającym LTE+, czyli 4G+, z agregacją częstotliwości. Konkretnie jest to model MR600. Opakowanie jest tekturowe, ale z takim matowym wykończeniem, nie błyszczącym. Główne informacje już na pierwszej stronie są widoczne. Mamy informacje o wsparciu dla 4G+, czyli LTE z agregacją częstotliwości, kategoria 6, czyli do 300 megabitów na sekundę. To jest oczywiście wspierane przez w zasadzie wszystkie sieci dostępne na terenie naszego kraju. Mamy informacje o tym, że mamy pełny gigabitowy Ethernet, porty w pełni gigabitowe, czyli tutaj też mamy, w odróżnieniu od modelu 3420, który kiedyś miałem przyjemność użytkować, gdzie mieliśmy chyba tylko 100 megabitów, ale minęło sporo czasu. TP-Link zwiększa oczywiście przepustowość sieciową również do 1 gigabita. Mamy technologię Multi-MIMO, czyli wielokanałowe, wieloportowe, bezprzewodowe oczywiście, połączenie multiple input i output. To zwiększa oczywiście transfery w sieciach bezprzewodowych. Mamy, a propos Wi-Fi, AC1200 Dual Band, czyli dwusystemowe Wi-Fi AC1200 w zupełności wystarczające do zastosowań jako router LTE. Taka dosyć istotna informacja, wsparcie dla One Mesh. To gdyby ktoś chciał rozbudować sobie sieć na przykład dosyć duży dom czy posiadłość, jest taka opcja. Tutaj mamy informacje w kilku językach o tym, co tutaj oferuje router. Mamy niestety po polsku takiej informacji nie ma, jest po czesku, nie, przepraszam, jest po polsku również. Obsługa połączeń 4G i prędkości do 300 megabitów na sekundę. Dodatkowa informacja, to jest wersja sprzętowa 2.0. Oczywiście TP-Link jest chińskim producentem z Shenzhen. Gdyby ktoś chciał więcej informacji, to tutaj może sobie zeskanować kod QR. W przypadku routerów bezprzewodowych, mobilnych, bardzo istotną kwestią jest to, jakie pasma wspiera dany sprzęt. I tutaj mamy informacje o kompatybilnych częstotliwościach. Jest wśród nich słynne B20, czyli pasmo 800 MHz. Tutaj nie musimy się obawiać w Polsce, że nie mamy jego wsparcia. Mamy oczywiście wsparcie dla starszych technologii, również HSPA+, UMTS, natomiast nie widzę tutaj wsparcia dla 2G, ale w tym momencie 3G jest najbardziej sensowne, jeżeli chodzi o transmisję danych. 2G to umówmy się, że raczej nikt z transmisji danych nie będzie korzystał. Mam oczywiście ułatwioną instalację, wsparcie dla oczywiście mobilnej aplikacji. Możemy sterować przez smartfona całością urządzenia. I tutaj informacje oczywiście o odpowiednich aplikacjach dostępnych w App Store i w Google Play. Dalsza część specyfikacji, informacja o maksymalnym downlinku, czyli ściąganiu do 300 megabitów na sekundę przy agregacji, a maksymalny wysył danych to 50 megabitów na sekundę, więc myślę, że w zupełności wystarczający. Jeżeli chodzi o radio, to mamy 2,4 GHz do 300 megabitów na sekundę, a na 5 GHz mamy dodatkowo do 867 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o anteny, to mamy dwie odkręcane anteny LTE zewnętrzne. Jeżeli chodzi o sam switch, to mamy tutaj 1 gigabitowy port WAN i 3 gigabitowe porty LAN. Wymiary urządzenia, jak również sama zawartość. Oczywiście w zestawie otrzymujemy również port RJ45. W zasadzie jestem tylko ciekawy, szczerze mówiąc, czy
ten router wspiera również PoE, czyli Power on Ethernet, aczkolwiek myślę, że tej opcji może tutaj nie być. Kiedyś TP-Link stosował to rozwiązanie w swoich routerach, natomiast zazwyczaj chwali się o tym, tą informacją, czy tym wsparciem na opakowaniach. Tutaj takiej informacji nie mamy. Jeszcze trochę technikaliów. TP-Link informuje o tych dwóch antenach, które są zoptymalizowane do transmisji danych, jak również podaje przykładowe zastosowania, jakieś przenośne sklepy, apartamenty, nawet wyjazdy pod chmurkę czy domy wakacyjne. Mamy również informacje o wsparciu dla MIMO i informacje o tym, że możemy podłączyć jednocześnie do 64 urządzeń do routera. I tutaj informacja o tym, że w środku, to jest istotna kwestia, myślę, że w środku mamy dosyć mocny chipset Qualcomma. Modem Qualcomma na pewno zapewnia dobrą jakość połączeń, przynajmniej takich w smartfonach. Mamy też informację, że router wspiera tryb pracy jako zwykły router, więc jeżeli zaczniemy od internetu mobilnego, jeżeli nie mamy dostępu do sieci na przykład światłowodowej, a w przyszłości coś się zmieni, to zawsze możemy ten sam router wykorzystywać również jako tradycyjny router bez wykorzystania sieci LTE, co jest oczywiście dodatkowym plusem, bo sprzęt jest bardziej przyszłościowy. Czyli zaczynamy od na przykład mobilnego internetu, a kończymy na internecie kablowym. Wsparcie dla standardu Mesh to jest również istotna informacja z punktu widzenia większych obszarów. Możemy wykorzystać wtedy dodatkowe wzmacniacze sygnału, aby pokryć większy obszar dostępem do sieci Wi-Fi. Tutaj obrazowo przedstawione są również zalety agregacji pasm, umożliwiającej zwiększenie transferu danych z sieci i do sieci od routera. Na opakowaniu jest również informacja o 3-letniej gwarancji. Ciężko jest mi powiedzieć, jak to jest, jeżeli chodzi o polską dystrybucję. Zobaczmy, co jest w opakowaniu. Mamy ekologiczną kobiałkę, plus dla producenta, a za ekologiczne podejście do również pakowania sprzętu. Instrukcja obsługi. Krótki przewodnik, jak połączyć sprzęt. Mamy w zestawie kabelek Ethernet. Dla zainteresowanych kategoria 5E. W zestawie otrzymujemy jeszcze dwie anteny przykręcane. Adapter do pełnej karty z nano, do karty mikro, przepraszam, z nano. Bo większość z nas może mieć już w tej chwili nano, jeżeli chodzi o karty SIM. No i ostatnia kwestia to zasilacz. A zasilacz jest, no tutaj aż można powiedzieć 18W, 12V, 1,5 A. Natomiast lepiej mieć mocniejszy zasilacz. Ja z doświadczenia wiem, że w przypadku modemów ta moc musi być nieco wyższa, ponieważ tutaj musimy zapewnić moc dla obu interfejsów sieciowych, i dla sieci Wi-Fi, i dla sieci LTE, a agregacja niestety energetycznie trochę kosztuje. Sam router prezentuje się następująco. Fortepianowa czerń. Jak wiecie, nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, bo one się niestety, ale słuchajcie, rysują. Z plusów mamy nóżki i to, do czego mógłbym się przyczepić na upartego, to to, że one nie są gumowane, więc no, teoretycznie być może jesteśmy w stanie nimi porysować jakąś powierzchnię, na której postawimy router. Natomiast z plusów mamy otwory montażowe do ściany, więc możemy przykręcić, powiesić w ten sposób sobie routerek. Mamy, słuchajcie, te dwie anteny, które tutaj przykręcamy. To są dwie zewnętrzne anteny LTE. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, mamy anteny wewnętrzne wbudowane. Nie wiem, czy tutaj, możemy w ten sposób, albo tak sobie, słuchajcie, te antenki postawić. Druga antena również do zamontowania i po zamontowaniu możemy
rozpocząć podłączanie interfejsów sieciowych. Mamy tutaj tak, klawisz Power On-Off, czyli możemy sobie wyłączyć router, kiedy nie będziemy potrzebować z niego korzystać, żeby oszczędzić energię. Oczywiście gniazdo zasilania, porty LAN, 1, 2, 3 i 4 jest portem LAN bądź WAN, w zależności od oczywiście trybu pracy. Dodatkowo mamy klawisz WPS i do resetu, prawdopodobnie dłużej raz bądź dłużej, krócej prawdopodobnie trzeba będzie to przytrzymać, ten klawisz. Wi-Fi, włącznik, wyłącznik, bardzo fajnie to rozwiązano, ponieważ nie musimy wchodzić do ustawień, tylko klikamy i wyłączamy sieć Wi-Fi, wtedy mamy połączenie tylko kablowe. Miejsce oczywiście na kartę micro SIM. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprzęt, więc słuchajcie, ja zaczynam konfigurację i testy sprzętu. Po włączeniu zasilania około minutę trwa uruchomienie całego routera i nawiązanie połączenia. Mamy tutaj ikony, które symbolizują i sygnalizują stan pracy. Do sterowania używam aplikacji Tether od TP-Linka. W ulubionych mam tutaj Archera MR600. Mogę wpisać PIN, ponieważ mam zabezpieczoną kartę SIM Orange. Nie mogę tego zabezpieczenia wyłączyć PIN-em. Po podaniu PIN-u następuje ustanowienie połączenia. Mamy informację o zużytych danych. Ja już zużyłem około 4,5 GB. Mamy dwie sieci bezprzewodowe rozgłaszane, 5 GHz i 2,4 GHz. Możemy też utworzyć sieć dla gości. Natomiast tutaj mamy cały czas możliwość zweryfikacji stanu połączenia. Możemy utworzyć oczywiście profile. Mamy informację o podłączonym telefonie, to właśnie jest ten klient tutaj, Mi 8, w tej chwili tylko on. Możemy też chyba zrobić test, jeżeli dobrze pamiętam. Test prędkości. Mamy tu jeszcze Tether Lab, asystenci Smart Life. No jest tych, słuchajcie, opcji trochę. Moje urządzenia, mam tylko jedno urządzenie w tej chwili. Możemy skonfigurować kolejne urządzenia i sterować nawet wieloma urządzeniami TP-Linka z poziomu aplikacji wygodnie. Z narzędzi mamy jeszcze szybką konfigurację, sieć bezprzewodową. Możemy ustawić zużycie danych, limit. To są dodatkowe ciekawe opcje. Jako ciekawostka widać, że aplikacja obsługuje również SMS. To, co na pewno zainteresuje niektórych użytkowników, to to, że możemy ustawić tryb nocny, który spowoduje, że diody nie będą w godzinach nocnych aktywne. Przejdźmy teraz do wrażeń z pracy po testach praktycznych. Ja ze swojej strony tutaj nie mogę się do niczego w zasadzie przyczepić. Nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń do produktu TP-Linka. Działał stabilnie przez cały okres, kiedy z niego korzystałem. Transfery były naprawdę zbliżone do tego, co oferuje chociażby Mi 8 w mojej okolicy w sieci Orange, czyli tak naprawdę jakie oferuje flagowiec Xiaomi. Nie były to duże różnice, rzędu kilku megabitów, więc pomijalne. Stabilna praca, szybkie transfery, na tyle, na ile oczywiście umożliwia sieć komórkowa, bo niestety w mojej okolicy Orange ma problem z agregacją pasm wewnątrz budynku, ten sygnał po prostu jest za słaby. Natomiast bez tej agregacji również z internetu mogłem korzystać całkiem sprawnie, bo w godzinach, nazwijmy to, szczytu w ciągu dnia około 20-30 megabitów, jeżeli chodzi o wysył danych, około 50 czy 60 megabitów, jeżeli chodzi o ściąganie danych. To są prędkości, które w zupełności wystarczą, jeżeli chodzi o stabilną pracę nawet na kilku urządzeniach. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!